Cześć, witamy w 13 odcinku Nerd Management. Ja nazywam się Krzysztof Rakowski. A ja Paweł Rekowski. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie rekrutacji. U nas w firmie zbliżamy się do tego wyzwania. Niedługo będziemy rekrutować, mam nadzieję, przynajmniej kilka osób. Teraz też jesteśmy w trakcie rekrutacji, więc ja pamiętam, od kiedy jestem menedżerem, to właściwie jestem w permanentnej rekrutacji, więc mamy już z Pawłem trochę doświadczeń. Temat jest dosyć ciężki, zwłaszcza teraz, kiedy mamy rynek pracownika, kiedy to pracownicy dyktują warunki, więc my jako liderzy, jako menedżerowie w firmach IT musimy się do tego dobrze przygotować. Paweł, co jest Twoim zdaniem najważniejsze w rekrutacji? Co najważniejsze przede wszystkim jest to, że musisz wiedzieć, kogo szukasz. No bo jak nie wiesz, kogo szukasz, no to nikogo nie znajdziesz. Tutaj bym się przyczepił do tego, co powiedziałeś na początku odnośnie rynku pracownika, bo zobacz, ja w IT jestem lat 15 i mi się wydaje, że ten rynek pracownika jest od zawsze i to jest trochę taka wymówka liderów, menadżerów, żeby się tak porządnie zaangażować w tą rekrutację. No, to jest rynek pracownika, tu klienci mogą marudzić, oni tutaj mogą wybrzydzać. No i taki jest, nie? Bo rynek jest otwarty, ale myślę, że nie powinniśmy na to patrzeć w ten sposób. Co o tym sądzisz? Że to jest rynek pracownika, to my teraz mamy przerąbane, no bo od 15 lat jest to samo i raczej przez następne 15 będzie tak samo, przynajmniej w naszej branży. No nie to, że mamy przerąbane, ale po prostu powinniśmy się starać, żeby właśnie te rekrutacje prowadzić jak najlepiej, czyli żeby nie podchodzić do tego na zasadzie, no dobra, tam dziewczyny z HR-ów prześlą jakieś CV i kogoś się znajdzie, nie ma się co przejmować, rzućmy ogłoszenie i problem się sam rozwiąże. Dlatego też, mówiąc, że jest rynek pracownika, zależy mi na tym, żeby właśnie przygotować nas, naszych słuchaczy jak najlepiej do tej rekrutacji, bo niezależnie od tego, jak do tego podchodzimy, to jednak jest to wyzwanie, które nie jest takie łatwe i wiemy to na własnej skórze. Powiedz teraz w końcu, co jest najważniejsze w rekrutacji? No to najważniejsze jest to, że musisz wiedzieć, kogo szukasz i przede wszystkim nie znajdziesz swojego klona. To jest przekleństwo każdego początkującego menadżera, każdego lidera, każdej osoby, która zajmuje się rekrutacją, że chciałaby znaleźć kogoś idealnego na to stanowisko, najlepiej takiego, co zrobi wszystko dokładnie tak samo jak ja, no bo ja przecież zrobię wszystko najlepiej. Wiemy, że znając klasyczne, stare, dobre polskie filmy, że moja racja jest zawsze najmądrsza i wszystko ja zrobię sam najlepiej. Moja jest tylko racja i to święta racja, bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza! No ale to tak nie działa. W rekrutacji musisz wiedzieć dokładnie, kogo szukasz, kogo chcesz znaleźć i to nie będzie twój klon, więc musisz się też automatycznie pogodzić z tym, że ta osoba, którą zatrudnisz do swojego zespołu, ona będzie miała zupełnie inne zdolności, zupełnie inne kompetencje i będzie robić rzeczy zupełnie inaczej niż ty. I może nawet się okazać, że to będzie lepsze niż to, co robisz ty, bo może się okazać, że jest, wiele różnych dróg i o tym też sobie porozmawiamy, jak to wszystko wygląda. Ważne są kompetencje tej osoby. Tutaj w odcinku z Joanną Kucharską, ona właśnie świetnie mówiła w kontekście kobiet, ale myślę, że to jest dużo szerszy aspekt, czyli żebyśmy my jako liderzy, kiedy szukamy tej osoby, skupili się na tym, czego oczekujemy właśnie pod kątem kompetencji, co ta osoba ma umieć, kim ma być, jakie wartości ma reprezentować, na jakich wartościach ma się skupiać, a nie to, czy zna technologię A, technologię B, technologię C, ma certyfikat taki, siaki i owaki. No bo tych wszystkich rzeczy można się nauczyć, a jednak cechy osobowości, cechy charakteru, no to są zupełnie inne rzeczy. I na tym warto się zastanowić na początku, jak to wygląda. Co ty myślisz? Ma to sens? Zgadzam się z tym, po prostu musisz dobrze wiedzieć, kogo szukasz. Musisz sobie określić, jakie masz oczekiwania wobec tej osoby. I faktycznie doświadczenie pokazuje, że łatwiej jest nauczyć rzeczy technicznych, niż zmienić charakter. Czyli czasem możemy sobie wyobrazić takich kandydatów, którzy mają taki potencjał do nauki bardzo duży i wtedy możemy im wybaczyć jakieś braki techniczne, bo wiemy, że szybko załapią, szybko się nauczą. Myślę tutaj na przykład o juniorach, których u nas zatrudnialiśmy w naszym dziale.
którzy naprawdę od samego początku mieli duży potencjał i po prostu szybko się uczyli i wiedzieliśmy, że mimo, że mają mniejszą wiedzę techniczną, no to szybko nadrobią i faktycznie patrząc z perspektywy czasu, doświadczenia, tutaj dobrze obstawiliśmy. I to jest właśnie jedna z takich, moim zdaniem, ważnych rzeczy. Jeżeli już masz trochę doświadczenia w rekrutacji, to warto się zastanowić nad tym, jakie masz wnioski z poprzednich rekrutacji. Czyli jacy byli, tak nazwijmy, udani i nieudani kandydaci, czyli jakie osoby odniosły sukces w Twojej organizacji, a jakie osoby na przykład nie odniosły tego sukcesu. Można sobie przypomnieć właśnie, jakie cechy mają, jakimi cechami co zaprezentowali w czasie rozmowy rekrutacyjnej, żeby teraz uczyć się budować na tym doświadczeniu. Więc podsumowując ten wątek, warto, żeby wiedzieć, kogo szukamy, czyli jakich umiejętności wymagamy, takich technicznych, minimalnych, jakie są opcjonalne, z czego możemy zrezygnować, ale wtedy musimy pamiętać, że na przykład osoba, która jest słabsza technicznie, musimy bardziej dokładnie zbadać tę osobę pod kątem tego, czy ma taki potencjał do nauki, bo zdarzali nam się na przykład kandydaci, pamiętam takich, którzy na przykład mają 7 lat doświadczenia, 8 lat doświadczenia, no to sobie myślisz, o kurczę, to będzie senior. A potem się okazuje, że taki człowiek siedzi w jednym jakimś rodzaju projektów na przykład przez te 7 lat i po prostu się nic nie nauczył. I nie rozwija się i nawet nie ma jakiejś takiej tendencji do rozwijania się. Co powoduje, że raczej małe są szanse, żeby się bardziej rozwinął. Mieliśmy takich kandydatów, z którymi na przykład widzieliśmy się na przestrzeni 3 lat, 2 razy i mówiliśmy im, że 3 lata temu na przykład, że w jakichś tam kwestiach są słabi, powinni się poduczyć, bo staramy się dawać jak najszerszą informację zwrotną, to też jest ważne. I mówiąc o tym, że trzeba się na czas odzywać do kandydatów, bo wiele firm o tym nie pamięta. I ten kandydat przyszedł do nas po 3 latach i się okazało, że nic, żadnego progresu, więc to też trzeba o tym pamiętać. Ja bym tu nawet powiedział, że to widać od razu, czy ktoś jest właśnie taki nagrzany i w ogóle chce się rozwijać i to jest w ogóle coś, co go pasjonuje, czy to jest ktoś, kto przyszedł, bo się gdzieś tam nasłuchał, że tutaj w ogóle dobry hajs jest, nie? O hajsie za chwilę też porozmawiamy. To jest w ogóle największa bzdura i to powtarzamy od pierwszych odcinków, że jak przychodzisz do IT dla kasy, to nie rób tego i to nie jest słaba rzecz. To, co ja bym tutaj jeszcze dodał, to jest to, że warto przy tej świadomości takiej, czy tym doświadczeniu, no bo wiadomo, jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę jako lider, jako menadżer, no to tego doświadczenia w rekrutacji możesz nie mieć i bardzo przydatne tutaj są narzędzia wszelkiego typu. I ja na przykład namiętnie od już chyba, nie wiem, 4 czy 5 lat stosuję takie narzędzie jak Wealth Dynamics, czyli dynamika bogactwa w ustawianiu zespołu. Tutaj wam wkleję obrazek, jak ten system rozkłada osoby na profile, ponieważ jest to system profilowy, który dana osoba robi, wypluwa w wyniku, jaki profil jest dominujący, jakie poboczne danej osoby i względem tego możesz też świadomie, jako lider, budować taki zespół. I teraz najgorsze, co ty możesz zrobić, i to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ w naszej branży to jest przekleństwo. Najgorsze, co możesz zrobić, to zbudować dysfunkcjonalny zespół, czyli zespół, który będzie w stanie zrobić jeden typ zadań, ale cokolwiek innego w ogóle nie ma racji bytu. Już tłumaczę, o co chodzi w wersji takiej uproszczonej, czyli jak widzisz sobie teraz, tutaj widzisz sobie ten kwadrat, no to jest sobie 8 różnych profili. Jeżeli w IT mamy znaczącą przewagę tych profili po lewej stronie, czyli mechaników, lordów, akumulatorów i teraz wyobraź sobie, że to jest twój zespół, to jest stół. Budujesz sobie stół, który musi mieć co najmniej 3 nogi, żeby stał stabilnie w formie trójkąta, czyli jeżeli mamy mechanika, to tutaj mamy akumulatora, dobrze by było mieć jakiegoś supportera, kogoś z drugiej strony. I jakkolwiek ten trójkąt się ułoży, najlepiej kiedy stół ma oczywiście 4 nogi albo 8, żeby to wszystko stało stabilnie, ale ty jako lider musisz zwrócić bardzo ważną uwagę na to, żeby to wszystko się kupy trzymało, bo inaczej nie dość, że komunikacyjnie będzie bardzo ciężko, bo te same profile bardzo mają duży problem, żeby się dogadać między sobą, tak samo jak profile naprzeciwne. I do tego będziesz w stanie zrobić zadania techniczne, ale jakiekolwiek wystąpienia na konferencjach, jakiekolwiek team buildingi, jakiekolwiek integracje, jakiekolwiek
inna aktywność, czy dogadanie projektów, czy nawet podejście do pomocy innemu zespołowi, to będzie istną masakrą, jeżeli zbudujesz sobie zespół oparty właśnie o tą jedną nogę albo dwie po tej samej stronie. Więc to się wszystko po prostu rozsypie i taki zespół będzie naprawdę problematyczny. Pogadajmy sobie teraz trochę, Krzychu, o kasie, bo to jest, myślę, dość taki kluczowy temat i często problematyczny, bo kiedy ludzie przychodzą i to kandydaci nie wiedzą, ile mają zawołać, ile wypada, ile nie wypada, więc co z tą kasą, jak to zrobić? To jest ważne, żebyś przede wszystkim miał budżet, czyli żebyś wiedział, ile możesz temu kandydatowi zapłacić. Czasem ta decyzja nie zależy od ciebie, tylko musisz porozmawiać ze swoim szefem, czy z kimś, kto odpowiada za ten budżet w twojej firmie. Natomiast to po prostu musisz wiedzieć, jaki jest ten budżet. Dobrze, żeby oczywiście w ogłoszeniach publikować tak zwane widełki, czyli ten zakres kwot, który możesz zapłacić. Teraz to już jest taki standard, kandydaci tego oczekują, często nawet nie reagują na ogłoszenia, które tego nie mają. Warto też, żeby się zorientować, czy masz swobodę decydowania o wyższym budżecie. Jeżeli na przykład się trafi jakiś super kandydat, to żeby wiedzieć, czy możesz, po konsultacji z szefem albo samodzielnie stwierdzić, że dobra, zapłacimy mu trochę więcej. Ale w takiej sytuacji też będziemy o tym mówić trochę dalej, warto negocjować z tym kandydatem. Jeżeli ktoś chce ekstra kasę, to musi też coś ekstra włożyć. Trzeba po prostu się umówić, co kupisz ekstra za te dodatkowe pieniądze. Teraz możemy przejść do kolejnego ważnego punktu, czyli tego, że tę rekrutację trzeba dobrze zaplanować. Dobrze zaplanować etapy rekrutacji. Często jest tak, że nie jesteś jedyną osobą, która bierze udział w tym procesie rekrutacyjnym. Jeżeli to jest większa firma, możesz być. Tak, jeżeli to jest większa firma, to jest ktoś z HR, może jacyś team liderzy, członkowie zespołów. Tutaj Paweł powie parę słów o tym. Ale ważne, żeby dobrze wiedzieć, jak ten proces będzie wyglądał, bo kandydaci też tego oczekują. A po drugie, żeby to jednak miało szybkie tempo, żeby szybko decydować, żeby nie przedłużać niepotrzebnie, nie czekać z decyzją, nazbierajmy jeszcze 5 kandydatów i sobie zobaczymy, bo przeważnie po takim czasie już ci kandydaci, których widziałeś tam 2 tygodnie temu, już dawno znajdą sobie jakąś inną robotę. Czyli warto, żebyś, tak jak wspomniałem, wiedział, jaki masz budżet, ale też, żeby ustalić zakres swojej decyzyjności. Jeżeli jesteś szefem firmy, czy jakąś osobą, która jest decyzyjna w firmie, to wiadomo, że jeżeli ty zadecydujesz, to już, ale czasem musisz umówić się ze swoim szefem i z innymi osobami w strukturze, jaki masz zakres decyzyjności. Czy możesz podjąć decyzję o zatrudnieniu osoby, czy nie. Jeżeli nie, to musisz pilnować tę osobę, która może podjąć taką decyzję, żeby po prostu szybko decydowała, żeby nie czekać niepotrzebnie. Więc to jest ważne, żeby ten proces był szybki, żeby wiedzieć, jak on wygląda. My staramy się, żeby u nas to nie było więcej niż 2 rozmowy plus test techniczny, czyli taka jedna rozmowa techniczna i jedna rozmowa taka bardziej miękka, żeby właśnie zobaczyć motywację człowieka, czy pasuje do naszej organizacji, czy jest dopasowany. To też może być spotkanie z zespołem wspomniane. Powiedz, Paweł, trochę, bo to fajnie u was wyszło w zespole, robiliście to parę razy. Tak, to jest coś, co dla mnie osobiście jest najważniejszą rzeczą, ponieważ zobaczcie, jeżeli mamy kandydata, który przejdzie przez filtry ten pierwszy, czyli pogada z nami, czy pogada z HR-em, zrobi jakiś test, pokaże, że nadaje się, to koniec końców on będzie pracował w pełnym ekosystemie, czyli w istniejącym zespole. I teraz to, co tutaj jest bardzo ważne i to też się tyczy tego nieprzeciągania tych terminów, to jeżeli czujecie, że ktoś nie pasuje, to znaczy, że nie pasuje, bo nie ma, ciężko go gdzieś tam trzymać na siłę. I teraz ważne jest to też w kontekście zespołu, bo jeżeli ja tak robię już od dłuższego czasu i nie widzę innej możliwości, żeby jako ostatni etap rekrutacji, żeby ten człowiek, potencjalny kandydat, żeby mógł się spotkać z zespołem właśnie na taką szczerą rozmowę, otwartą. O szczerości jeszcze też porozmawiamy, właśnie na zasadzie, kim on jest, co lubi, czego nie lubi, jak w ogóle się z nim rozmawia, czy się rozmowa z nim klei, czy się nie klei.
wtedy też szczerze on może zapytać cały zespół o to, jak się pracuje i jesteśmy otwarci na to, żeby powiedzieć, że to jest do bani, to jest w ogóle do kitu, tutaj będziesz się męczył, tu jest super, ale te wszystkie cienie też tej codzienności też oczywiście są i one są wszędzie i właśnie taka rozmowa z zespołem pokazuje, czy taka osoba finalnie pasuje, bo budujecie swój statek. Każdy lider buduje swój zespół jako właśnie takie swoją własną małą firmę i teraz jeżeli tam już są kwasy na dzień dobry i już na dzień dobry wychodzi, że nie, to nawet w ogóle z tym, a to od tego to śmierdzi, a to od tego to w ogóle nie wiem, źle mu tu z oczu patrzy, albo głupoty jakieś tam gada, albo po prostu tej chemii nie będzie, bo zdarza się tak, Ile razy, Krzychu, miałeś tak, że przyszedł ktoś, patrzysz na niego, mówisz, nie. No, zdarzały się dziwne osoby czasami. To nie jest oczywiście jakaś kwestia oceniania ludzi na... Oczywiście, że nie, bo nie o to chodzi. Ale no nie wiem, raz przyszedł gościu i powiedział, że z lewakami nie będzie pracował, albo innym razem ktoś ewidentnie, że się z rezerwą odnosił do tego, że dziewczyny mogą być liderami zespołów. No więc ewidentnie są takie osoby, które wiadomo od samego początku, że są niezgodne z naszymi wartościami, niezgodne z tym, co reprezentujemy i właśnie nawiążę do tego, co powiedziałeś o tej szczerości, że na rozmowie taka strategia, którą my wyznajemy, to nie jest tak, żeby złapać kogoś i za wszelką cenę zatrudnić. Ważne, żeby na takiej rozmowie dać się poznać, żeby szczerze powiedzieć, my jako przełożeni, kim jesteśmy, jakie są dla nas ważne rzeczy, ale też jaka jesteśmy organizacją, co jest w naszej organizacji ważne, jacy są ludzie, jakie są problemy. To jest też dobra rzecz na rozmowie technicznej, żeby powiedzieć, że nie wiem, mamy fajne projekty, ale mamy też jakieś legacy na przykład. To jest ważne, bo jeżeli ktoś się poczuje oszukany na rozmowie rekrutacyjnej po tej rozmowie, kiedy już zacznie pracować, to wiadomo, że długo u nas nie posiedzi. Więc ważne, żeby szczerze powiedzieć, co sobą reprezentujemy. I kolejna rzecz to też, żeby zastanowić się w ogóle, co oferujemy poza pieniędzmi. Bo nie tylko, znaczy są firmy oczywiście, które jedyne co są w stanie dać i zaoferować, to jest kasa, ale bardzo często oferujemy bardzo dużo innych rzeczy, rozwój, inwestycje w pracownika, fajną atmosferę, ciekawe projekty. Warto się nad tym wszystkim zastanowić, co to jest i kandydatowi to przedstawić. Dokładnie i też jasno pytamy też, bo ta szczerość musi wynikać z dwóch stron, bo nam nie zależy w żadnym stopniu na tym, żeby, tak jak powiedziałeś, nie złapać kogoś na siłę, tutaj niech wpada do projektu, bo jest kod do przeszuflowania. No nie, tak to nie działa. Nam zależy na tym, że ludzie, którzy do nas przychodzą, żeby spędzili z nami następne lata. Mamy ludzi, którzy pracują po ile? Po 7 lat? Ja dobrze pamiętam? Mamy 7, 6. Średnia rynkowa to są 2-3 lata, więc ta inwestycja w ludzi, którą robimy u nas w firmie, zdecydowanie się opłaca. Dokładnie. Myślę, że tobie też na tym zależy, żeby nie zmieniać ludzi, bo to jest najbardziej czasochłonny, najbardziej kosztożerny problem dla każdego lidera, zbudować dobry zespół, więc chcesz ludzi na stałe najlepiej, nie? Tak. Oczywiście. Teraz jeszcze kończąc ten temat, żeby dobrze zaplanować etapy rekrutacji, podzielę się takim protipem. Często jest tak, że chcemy kandydata sprawdzić technicznie i na przykład wysyłamy mu jakiś test, żeby rozwiązał albo żeby zrobił jakiś code review. To jest oczywiście bardzo dobre, bo takie zadanie pokazuje umiejętności kandydata. Natomiast my zauważyliśmy, że jeżeli kandydaci nie znają firmy, jeżeli nie wiedzą właśnie jakie są wartości, co jest dla nas ważne, to często niezbyt chętnie ten test rozwiązują. Mieliśmy takie statystyki, że około 50% kandydatów odpadało. Natomiast kiedy najpierw robiliśmy rozmowę taką, na której kandydat mógł nas poznać, to zdecydowanie te statystyki wypełnienia testu wystrzeliły w górę właściwie dwukrotnie. Właśnie dzięki temu, że kandydaci już wiedzieli, w co inwestują czas, do jakiej organizacji mogą wejść. I to też jest ważne, że warto dobrze dać się poznać kandydatom. Nasze doświadczenie jest takie, że jeżeli kandydaci już będą na rozmowie z nami, jeżeli już się dowiedzą czegoś o naszej firmie, to wtedy raczej wszyscy chcą z nami pracować. To już jest kwestia negocjacji finansowych albo kwestii związanych z tym, że na przykład nam kandydat nie odpowiada w jakiś sposób.
Więc warto naprawdę być szczerym i mówić, co sobą reprezentujemy i szukać tych kandydatów, którzy właśnie do tego pasują. No dokładnie, być tego świadomym. Poczekaj, jeszcze jedną rzecz bym chciał tutaj dodać, to będzie, myślę, wartościowa dla wszystkich tutaj liderów czy menadżerów, którzy nas oglądają czy słuchają. Ponieważ musicie znaleźć to, co w waszej firmie, wy prawdopodobnie dobrze wiecie, co w waszej firmie jest właśnie takiego super, co was wyróżnia, żeby to wyciągnąć i właśnie pokazać, zaprezentować, nie? Bo jak się siedzi w środku, zwłaszcza jak się siedzi długo w środku, to jest ta klątwa wiedzy, nie? Że ja wiem wszystko, nie? To jest w ogóle nasza firma, tutaj jest super, turbo wypasiona i w ogóle super miód, malina. No ale ty to wiesz, bo siedzisz w środku. Ktoś, kto nie ma pojęcia, czym się zajmujesz, czym się firma zajmuje i w ogóle może tą nazwę zna, może nie zna. Idealnie by było, gdyby w ogóle była użytkownikiem, ale to rzadko się zdarza z mojego doświadczenia, bo zwłaszcza jeżeli mówimy o, nie wiem, systemach enterprise'owych, a ktoś jest po prostu, nie wiem, no, o programowaniu dla, nie wiem, stacji kosmicznych, no to Kowalski przeciętny, który sobie koduje, no to prawdopodobnie tego nie będzie używał, nie? Więc to jest problem, więc musisz znaleźć to coś, co jest właśnie takie super i to wyciągnąć i właśnie na tej pierwszej rozmowie wyciągnąć, pokazać, żeby ktoś zrozumiał, z kim tak naprawdę ma do czynienia. Tak, my mamy ten problem, że eMAG jest gigantyczną firmą, potentatem e-commerce, no tylko, że nie w Polsce, tylko w innej części Europy, więc w innych krajach ludzie nas znają, jesteśmy taką marką jak, nie wiem, Amazon czy Allegro, no a w Polsce niestety nie za bardzo, w związku z tym czasem mamy problem z wytłumaczeniem w ogóle, kim jesteśmy. Dobrze, przejdźmy do kolejnego punktu, który moim zdaniem jest ważny. To żeby poznać rynek, w ogóle wiedzieć, w jakim środowisku się poruszamy. Bo, no tak jak wspomniałem, często niektórzy podchodzą tak, że wrzucimy ogłoszenie gdzieś tam na naszą stronę i będziemy z założonymi rękami czekać na to, aż się kandydaci pojawią. To nie działa. Dobrze wiedzieć, co się dzieje na rynku, jacy ludzie są na rynku, jakie są ich oczekiwania finansowe, ile jest tych ludzi, jakie są w ogóle trendy. Tutaj do tego przydają się chociażby kontakty z byłymi pracownikami, z obecnymi pracownikami, z osobami, które gdzieś tam się obracają, nie wiem, na konferencjach, na meetupach i tak dalej. I warto z obecnymi pracownikami również się komunikować w otwarty sposób, czyli mówić, słuchajcie, rekrutujemy, może można oferować jakieś bonusy, na przykład za polecenie znajomych, to jest bardzo fajne i bardzo efektywne. Warto przeglądać strony z ogłoszeniami, żeby wiedzieć po prostu, co firmy oferują, jakie są standardy, no i żeby też te nasze ogłoszenia nie odbiegały od standardów. Wrzucimy Wam linki do paru takich najbardziej popularnych w Polsce stron z ogłoszeniami w materiałach do tego odcinka. I kolejne źródło takich informacji o rynku, z których ja korzystam, to są kontakty z agencjami rekrutacyjnymi. Trochę jeszcze powiem o współpracy z tymi agencjami, bo to nie jest takie proste, ale mimo wszystko no, można w tych agencjach pytać, jak rynek wygląda. Czasem będą w stanie Wam coś powiedzieć z perspektywy takiej z pierwszej linii frontu rekrutacyjnego. Paweł, coś jeszcze masz o poznaniu rynku? Nie, tutaj do dodania nic nie mam, bardziej mam pytanie, bo skąd w takim razie wziąć tych ludzi do rekrutacji? No i to jest kluczowe pytanie, z tym jest największy problem, bo ci ludzie są, tylko no niestety ciężko do nich dotrzeć. Więc oczywiście dróg, z których korzystamy jest kilka. Są oczywiście portale, zarówno takie popularne, gdzie można znaleźć ogłoszenia na wszystkich, od programisty poprzez spawacza do kierowcy i do prezesa. Ale ostatnio też coraz bardziej popularne są takie portale branżowe, które są kierowane po prostu do osób z branży IT. Też wrzucimy parę linków w materiałach. No i one są już takie bardziej dopasowane, gdzie po prostu są informacje o językach, o technologiach, o tym chociażby jaki mamy sprzęt, czy pracujemy zdalnie i tak dalej, i tak dalej. Tam już są kryteria takie, które ewidentnie są związane z naszą branżą. Poza tym polecenia od pracowników, to też jest fajna rzecz. Wiele firm, również nasza, oferuje bonus dla pracownika, który poleci swojego znajomego. To działa całkiem nieźle, bo po pierwsze ludzie starają się polecać jakieś osoby, o których coś wiedzą, a po drugie taka polecona osoba no też stara się wykazać, żeby nie przynieść wstydu znajomemu, więc to jest przydatne. Kolejna rzecz, która nam się udaje,
to są ogłoszenia na Facebooku, na różnych grupach tematycznych. Tutaj jest ich bardzo dużo i to trzeba poszukać, bo one są często bardzo niszowe, typu grupa PHP, grupa .NET, grupy Javowe, jest tego bardzo, bardzo dużo. I to jest fajne, no bo tam już można tak bardziej nieformalnie popłynąć, podać konkrety, jakaś dyskusja może się rozwikłać pod tym. My mieliśmy naprawdę sukcesy w tym, w jaki sposób przygotowywaliśmy te ogłoszenia, bo to nie było takie drętwe ogłoszenie. Szukamy tutaj za taką kwotę lista obowiązków i benefity, tylko u nas pracownicy, deweloperzy po prostu zebrali się i napisali, co jest fajnego, co nie jest fajnego, jak pracujemy, z takiego właśnie punktu widzenia osób, które to robią, które to pracują. A potem jeszcze była dyskusja na dole, jeszcze jacyś byli pracownicy się dołączyli. Bardzo fajnie to wyszło, pokażemy Wam takie przykładowe ogłoszenie. Jestem z niego bardzo dumny, wydaje mi się, że dobrze poszło. To, co ja bym tutaj dodał i co według mnie jest kluczowe, bo to jest ten Facebook i właśnie te ogłoszenia, bo to nie jest nie tylko Facebook, tak samo jest Facebook, LinkedIn, właśnie te grupy, te miejsca, które są takie właśnie niszowe, no to one są właśnie najlepsze i to właśnie to wymaga twojej proaktywności, bo żaden HR, żaden tutaj dział, żadna agencja za ciebie tego nie zrobi, a jeżeli to zrobią to beznadziejnie, bo właśnie wrzucą ci takie puste ogłoszenie, szukamy, jak to tam z reguły było, szukamy tam utalentowanych pracowników do firmy rozwojowej, bla, bla, bla. Nie chcesz takich ogłoszeń. Chcesz mieć właśnie takie ogłoszenie, które jest ludzkie. Najlepiej, ja bym poszedł tutaj nawet dalej i to jest coś, gdzie jak będziemy zaczynać dalsze rekrutacje, na pewno będziemy wdrażać. Czyli, zobaczcie, najlepszym formatem w social mediach na rok obecny jest wideo, więc dlaczego nie nagrać po prostu wideo ze swojego biura, czy tam home office'u, czy z miejsca, gdzie pracujecie i powiedzieć właśnie, co jest fajne, co jest niefajne, to jest najważniejsze. Jak weźmiecie suche ogłoszenie HR-owe, to jest tam masakra, bo jest tam taki bełkot po prostu cukierkowo, jednorożcowo i w ogóle super bomba, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Kiedy porozmawiacie sobie z ludźmi na konferencjach, to jest takie już słynny wręcz mema się z tego zrobił, czyli powiedzenie, że paździerz jest wszędzie i tak jest prawda, że no w każdej firmie jest coś nie tak i twoim obowiązkiem jest wyciągnąć to, więc właśnie tutaj proaktywnie powinieneś zadziałać, wziąć ludzi, zapytać, skonstruować tak jak my zrobiliśmy to ogłoszenie, nagrać jakieś wideo, nagrać jakieś audio, zrobić po prostu, wyjść poza ten szablon ramy tego ogłoszenia, które jest do bani, do kitu i po prostu patrzysz na takie ogłoszenia, wiecie, Krzysiek, dostajesz w ogóle jeszcze ogłoszenia, jakieś oferty pracy dla siebie? Bo już tam wyciąłem, napisałem, że poniżej 1 miliona to w ogóle mają, poniżej 1 miliona to mają się do mnie nie odzywać. No niestety im wyżej się jest, tym rzadziej już te ogłoszenia spływają, te oferty, ale coś tam się jeszcze pojawia. Chociaż no niestety większość to jest właśnie, że młody, dynamiczny zespół i w związku z dynamicznym rozwojem firmy, a często to też jest prezentowane przez właśnie osoby z agencji rekrutacyjnych, które nie za bardzo czasami mają pojęcie w ogóle o tym. Tutaj właśnie przejdę do tego, bo Wam obiecałem, że parę słów powiem. Nie wiem, 10 lat temu, jak pamiętam, współpracowałem. Te agencje rekrutacyjne, no to byli fachowcy, którzy znali rynek, zjedli na nim zęby i po prostu kandydatów znali setki, utrzymywali kontakty i tak dalej. Teraz już trochę jest gorzej. Jeżeli pracujecie w jakimś korpo, które zatrudnia agencję rekrutacyjną, to warto pamiętać, że nie ma co liczyć na cuda. Jednak ta jakość spada. Nie zawsze mają wiele do zaoferowania pod kątem znajomości rynku, czy jakiegoś wartościowego feedbacku i tak dalej. Raczej no to jest coś, z czego warto skorzystać, no bo oni mają po prostu ludzi, którzy mają czas dzwonić po kandydatach, mają jakieś bazy danych i są w stanie to przemielić. Jeżeli nas oglądają ludzie, którzy pracują w agencjach rekrutacyjnych, no to taki mój apel do Was, że jednak ta jakość spada i coś powinniście z tym zrobić. Chociaż wiem, że rynek nie jest łatwy. Podsumowując, chciałbym powiedzieć to jeszcze raz podkreślić to, co Paweł powiedział. Najważniejsze to, że Wy musicie się zaangażować, musicie znajdować fajne sposoby zaangażowania, szukać tych ludzi, rozmawiać. Każda okazja rozmowy ze znajomym jest dobrą okazją. Trochę czasem musicie się przekształcić w takiego sprzedawcę garnków czy jakiegoś innego akwizytora, że po prostu każda okazja jest dobra, żeby zapytać, a nie szukasz pracy, a może masz jakichś znajomych PHP-owców. Tak przy okazji, jeżeli macie znajomych PHP-owców, którzy szukają fajnej pracy, to zapraszam do kontaktu, bo cały czas szukamy. No, trzeba wykorzystywać każdą okazję.
W sumie nawet I testerów też. Tak, i testerów też. W sumie możemy wrzucić linka w materiałach do tego odcinka, jeżeli chcielibyście pracować ze mną albo z Pawłem i nie tylko, w ogóle z fajnym zespołem menedżerskim. Dobra, mamy już tych kandydatów, byli u nas na rozmowie, no i jest jakaś osoba, którą chcemy zatrudnić. Co jest wtedy ważne? Ważne jest to, żeby nie powiedzieć tylko, dobra, tu masz kasę, przychodź tam, nie wiem, 1 kwietnia i już. Ważne, żebyście się po prostu konkretnie umówili, czyli trzeba kandydatowi powiedzieć chociażby, kiedy może dostać podwyżkę, pod jakimi warunkami, jakie bonusy może dostać, jaka jest jego ścieżka rozwoju, jakie zauważyliście problemy w czasie rozmowy, które musi się douczyć czegoś, poprawić, rozwinąć. Niektórzy kandydaci pytają, że no chcieliby coś doczytać jeszcze zanim w ogóle przyjdą do pracy. To też jest fajna rzecz i można ludziom umożliwić coś takiego. Warto, żeby sobie to wszystko zapisać, zapamiętać, no i potem w trakcie roku z już pracownikiem nowym pracować nad tym i po prostu pozwalać tej osobie realizować tę ścieżkę i wchodzić na ten wyższy rozwój. Tutaj jeszcze raz przypomnę o tym, że jeżeli ktoś chce więcej kasy, to no nie możecie powiedzieć takiej osobie, no dobra, to masz więcej kasy i już. Trzeba się umówić na coś wykraczającego poza ten wasz standard. Jeżeli ktoś chce trochę więcej pieniędzy niż wasi obecni pracownicy, no to też oczekujemy, że włoży trochę więcej niż wasi obecni pracownicy. Dobrze mieć tutaj jakieś własne zasady, własne wartości i nie dawać się ponieść takim wybujałym czasami oczekiwaniom. Jedna rzecz, która jest ważna, Paweł, i ty zawsze o tym mówisz i chciałem to podkreślić, że jeżeli czasami bywało tak, że mieliśmy jakiegoś kandydata i wręcz za uszy chcieliśmy go zatrudnić, ale tylko dlatego, że na przykład byliśmy zdesperowani i po prostu kogoś potrzebowaliśmy. I mimo, że widać było, że kandydat jest słaby i że już się my z nim męczymy, on się z nami męczy. Kiedyś miałem kandydata, który był chyba na 5 rozmowach i nie wiem w ogóle po co. To też ciekawa historia. Gościu powiedział, że on weźmie urlop bezpłatny u swojego obecnego pracodawcy, żeby do nas przyjść i sprawdzić, jak mu się pracuje i no, żeby ewentualnie mógł wrócić do tamtego pracodawcy, jak mu u nas nie wyjdzie. Nie wiem, co ja sobie myślałem, że w ogóle rozważałem takiego kandydata dalej. To było dawno temu i dużo się nauczyłem od tego czasu. Ale Paweł, jeżeli masz przeczucie, że ktoś się nie nadaje, no to chyba nie warto więcej ciągnąć, prawda? Nie warto, no bo to jest to, co mówiłem, że jeżeli nie ma tej chemii między wami, już czujecie, że coś tu jest nie tak, czy już widzicie, że na przykład, to jest fajny przykład i widzisz, ja kiedyś, dawno temu, jak byłem młody i głupi, to też tak robiłem, teraz widzę to z innej perspektywy, na zasadzie, jeżeli ktoś chce wystawić do wiatru swoją obecną firmę i przyjść do was, no to co zrobi z wami za jakiś czas? Dokładnie to samo. Jeżeli ktoś leci sobie w kulki, no to nie jest kwestia tego, że u was będzie jakimś cudem wszystko się zmieni. No nie, bo to już jest problem na zupełnie inny odcinek, bardziej taki psychologiczny, że te problemy za ludźmi się ciągną za nimi niezależnie od tego, w której firmie pracują, ale z waszej perspektywy, jako lidera, jako menadżera, jeżeli nie czujecie tej chemii, jeżeli nie widzicie szansy na to, żeby to miało ręce i nogi, albo po prostu jesteście zmęczeni, bo to jest najgorsze połączenie, czyli macie po prostu beznadziejnych kandydatów, macie ludzi, którzy po prostu, no nie, wiecie, że to nawet najgorszy obecny junior w waszej firmie jest 100 razy lepszy od potencjalnych nowych kandydatów, a wy potrzebujecie kogoś średniego, bądź potrzebujecie seniora, ale jesteście zmęczeni rekrutacją, bo szukacie już od miesięcy i nie możecie znaleźć. Zdecydowanie lepiej jeszcze poczekać, poszukać, może zaangażować jakieś dodatkowe środki, dodatkowe siły, może nawet zainwestować, nie wiem, w reklamę na Facebooku, żeby się dostać gdzieś tam szerzej do jakichś targetowanych grup, wyjść w ogóle poza schemat, ale szukać dalej niż brać byle co, bo później nie dość, że stracicie czas na całą administrację, przyjmując takiego człowieka, na wdrożenie takiego człowieka, a finalnie będziecie musieli go się pozbyć. I to wrócicie do rekrutacji, więc i tak to będzie trwało, więc lepiej pociągnąć już tą rekrutację dalej i znaleźć kogoś porządnego, niż po prostu pisać się na coś takiego, co może wam rozwalić cały zespół. Tak, i potem będziecie mieli nauczkę, których my już sporo mamy, więc pewnie materiały do kolejnych odcinków będą.
A propos kolejnych odcinków, to gdy już ten kandydat do Was przyjdzie i zaczyna być pracownikiem, to trzeba pomyśleć nad tym, żeby go wprowadzić do firmy. To funkcjonuje pod nazwą onboarding. O tym też na pewno zrobimy odcinek, bo to jest cały bardzo obszerny temat. Chyba możemy podsumować ten odcinek. Najważniejsze punkty są takie, że po pierwsze musicie wiedzieć, kogo szukacie. Musicie dobrze przygotować ten proces rekrutacji, etapy. Musicie dobrze wiedzieć, jak wygląda rynek, co tam się dzieje, w ogóle kogo się możecie spodziewać. Dobrze rozpoznajcie sobie, skąd tych ludzi możecie brać i skąd oni się wezmą. No i gdy już się umawiacie z kandydatem czy z potencjalnym nowym pracownikiem, to dobrze się dogadajcie, ustalcie szczegóły, ustalcie konkrety, żebyście mieli nad czym pracować przez chociażby ten pierwszy rok, kiedy osoba do Was dołączy. Tak, i bądźcie szczerzy, nie ściemniajcie, nie wymyślajcie, nie bierzcie byle kogo i jeżeli czujecie się zmęczeni, idźcie na urlop, ale nie zatrudniajcie pierwszego lepszego, byleby zamknąć proces rekrutacyjny, bo to będzie tylko i wyłącznie gorzej. Dobra, słuchajcie, dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Bardzo dziękujemy Wam za wszelkie komentarze i dyskusje, które się wywiązują. Dostajemy coraz więcej informacji od znajomych, ale nie tylko, również obcych ludzi, że robimy fajne rzeczy i Wam się podobają nasze materiały. Więc prosimy, żebyście mówili o nas znajomym, przesyłali im linka do zapisu do newslettera albo forwardowali nasz newsletter. Im do większej liczby osób docieramy, tym więcej osób może się zapoznać z naszą wiedzą. To powoduje, że coraz więcej osób będzie lepszymi liderami, a to jest nasza misja. Dokładnie i plan mamy rozpisany, wyobraźcie sobie już do czerwca, więc mamy konkretnych materiałów dla Was bardzo wartościowych, ale też nie ograniczajcie się, jeżeli widzicie coś lub coś Was boli, coś Was interesuje, to koniecznie dajcie nam znać, że potrzebujecie rozwiązania czy podpowiedzi na dany temat, co jak zrobić i chętnie taki materiał dla Was nagramy ze swojego doświadczenia, może podzielimy się z naszymi rozwiązaniami, a jeżeli ich nie mamy, to chętnie znajdziemy kogoś, kto dany problem rozwiązał i z nim pogadamy. Już też całkiem sporo wywiadów będzie się na naszym kanale pojawiać, także subskrybujcie, łapa w górę, niezależnie od tego, czy oglądacie, czy słuchacie i co? Widzimy się w następny wtorek. Tak, cześć. Trzymajcie, cześć. Jak to umyć kafelkę. Tak.